Witamy Was serdecznie. Co prawda mamy już maj, jednak tegoroczna wiosna zdecydowanie nas nie rozpieszcza. Zmienne warunki pogodowe i niezbyt wysokie temperatury sprawiają, że nie wszystkie prace polowe mogły odbyć się w pierwotnie zakładanym terminie. W tym m.in. te związane z wysiewem warzyw. Do gruntu trafiły już z pewnością wczesne odmiany marchwi czy buraczka, jednak nadal pozostaje czas na wysiew odmian przeznaczonych na zbiór jesienny. A oczywiście, aby posiane nasiona zyskały jak najlepsze warunki do wzrostu, koniecznie należy wysiać je na odpowiednio przygotowany grunt. A o tym, jak uzyskać perfekcyjnie przygotowane podłoże pod wysiew warzyw korzeniowych, a także jakie efekty można uzyskać korzystając z zestawu maszyn w postaci formownicy do redlin i siewnika pneumatycznego, możesz przekonać się osobiście. Skontaktuj się z nami i umów się na indywidualny pokaz pracy maszyny w Twoim gospodarstwie. Jeśli jednak jesteś już użytkownikiem maszyny do formowania redlin naszej produkcji, mamy dla Ciebie dzisiaj kilka konkretnych wskazówek dotyczących poprawnego przygotowania maszyny do pracy oraz możliwości jej regulacji. Koniecznie zostań zatem z nami. Zacznijmy więc od początku. Jak prawidłowo połączyć maszynę z ciągnikiem? Redliniarkę musisz zawiesić na tuzie ciągnika, a następnie napiąć łańcuchy usztywniające trzypunktowy układ zawieszenia. Kolejnym krokiem jest podpięcie wałka przekazu mocy pomiędzy maszynę a ciągnik oraz instalacja zabezpieczenia zapobiegającego obracaniu się obudowy wału. Zaczepiony w ten sposób do ciągnika agregatem możesz spokojnie udać się na pole. Pamiętaj jednak, że podczas przemieszczania się po drogach publicznych powinieneś wyposażyć maszynę w urządzenie świetlno-ostrzegawcze oraz trójkąt. Oczywiście musisz też zwrócić uwagę na zachowanie minimalnej odległości między podłożem a najbardziej wystającym ku dołowi elementami maszyny w celu uniknięcia przypadkowych uderzeń urządzenia o podłoże w czasie transportu. A jak zabrać się za przygotowanie redliniarki do pracy? Aby uzyskać optymalne efekty w postaci idealnie ukształtowanych redlin lub zagonów, przed rozpoczęciem pracy musisz zająć się ustawieniem maszyny. Agregaty wyposażone są w szereg mechanizmów regulacyjnych, które pozwalają na dobranie odpowiednich parametrów pracy. Możesz tutaj oczywiście dokonać regulacji np. głębokości roboczej, głębokości przy pracy zespołu redlic, położenia kołnierzy formujących na wale formującym czy stopnia zagęszczenia gleby. Przed rozpoczęciem pracy musisz także przeprowadzić regulację wzajemnego położenia dolnych dźwigni TUS, tak aby maszyna zajmowała położenie równolegle do powierzchni pola. Praca maszyną ustawioną nierównolegle będzie powodowała powstanie drgań. Jak ustawić głębokość pracy wału spulchniającego i dostosować wymiary redliny? W celu ustawienia żądanej głębokości pracy wału spulchniającego oraz wymiaru wykonywanej redliny należy wyregulować wysunięcie kół kopiujących, głębokości robocze redlic oraz położenie kołnierzy formujących na wale. Zapytacie, jak to zrobić? Szczegółowy opis przedstawiający, jak przeprowadzić powyższe regulacje, znajdziesz w instrukcji obsługi maszyny. Jak uzyskać trwałą redlinę o dobrej zwięzłości? W celu uzyskania odpowiedniej zwięzłości redliny należy dobrać siłę nacisku wału formującego poprzez regulację stopnia zagęszczenia gleby. Odkręcenie śruby zwiększa stopień zagęszczenia redliny, zaś jej skręcenie powoduje zmniejszenie stopnia zagęszczenia. Po wyregulowaniu maszyny możesz wreszcie rozpocząć pracę. W tym celu włącz napęd WOM oraz pompę ciągnika i powoli rozpocznij pracę. Zalecana prędkość jazdy roboczej wynosi od 2,5 do 4 km na godzinę i uzależniona jest od warunków terenowych i obciążenia ciągnika. Nadmierna prędkość jazdy może spowodować wady kształtu i spójności redlin, tak więc musisz ją odpowiednio dostosować. Warto jeszcze wspomnieć, że optymalne dogniatanie powierzchni redliny zależy od prędkości obrotowej wału formującego. Jeśli więc zauważysz, że powierzchnia redliny nie jest odpowiednia, możesz spróbować wyregulować, zmieniając bieg jazdy ciągnika przy zachowaniu wcześniejszych obrotów silnika. Zwróciliśmy tu uwagę tylko na kilka najbardziej istotnych kwestii. Gdybyś jednak miał jakieś trudności w regulacji maszyny, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do naszych doświadczonych serwisantów.
nasze wsparcie masz gwarantowane. Masz jeszcze jakieś pytania? Pisz w komentarzach lub skontaktuj się bezpośrednio z nami. Czekamy także z niecierpliwością na Twoje opinie dotyczące tego typu nagrań. Jeśli są dla Ciebie przydatne, wciśnij lajka, zostaw komentarz i oczywiście jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich naszych nagraniach, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Na zakończenie przypominamy raz jeszcze o trwającej akcji pokazów pracy maszyn do formowania gleby i siewu warzyw, w tym także siewnika do ogórka. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem profesjonalnego sprzętu, właśnie teraz możesz sprawdzić go w swoim gospodarstwie. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z Wami bezpośrednio na polu oraz że będziemy mogli podzielić się z Wami materiałami z pokazów pracy. A ja na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.